Aleksander Sowa. Zła miłość. Czyta Monika Belał. Nagrano dla przeczytamy.pl. Dzień dobry, jestem Ania. Mam już prawie 6 lat i nie różnię się niczym od innych dziewczynek z mojego przedszkola. Prawie, bo opowiem dzisiaj pewną historię. O miłości. Wiem, możesz myśleć, że przecież jestem tylko małą dziewczynką, która nie może nic o tym wiedzieć. Tym bardziej o pięknie, przeznaczeniu, grzechach czy samotności. Tak, prawdopodobnie masz rację. 6-latki z warkoczykiem jasnych włosów spiętych w mysi ogonek zwykle wiedzą znacznie więcej o ubrankach dla lalek niż o takich sprawach. Zgoda. Ale to nie znaczy, że tak jest i tym razem. Zresztą myślę, że ty też niewiele o tym wiesz, chociaż jesteś dorosły. I wątpię, abym się myliła. A już pewno nie wiesz nic o tym, o czym tu za chwilę przeczytasz. Tym bardziej, że jest to prawdziwa historia o złej miłości. Ach, tatku, kiedy dorosnę, zostanę pisarką. Tak postanowiłam. Ludzie przecież zostają różnymi ludźmi. To znaczy, ludźmi są takimi samymi, tylko to, co robią, jest różne. Ale czasem jest to inne zajęcie niż to, o którym marzyli, odparł. Wiem, ale bywa i tak, że jest to dokładnie to samo zajęcie, co sobie wymarzyli, prawda, tatusiu? Mamusia mówi, że chciała zostać maszynistką. W pociągu oczywiście. Zamierzała prowadzić wielkie lokomotywy, pewnie takie jak tamta. Która? Tamta, wyjaśniłam, o której czytała nam kiedyś pani w przedszkolu. I? Mama nie została kolejarką. Wiesz, nie jest nawet konduktorką, dodałam. Pisze za to na maszynie. Szyje też czasem ubranka dla moich lalek. Widziałem, że uszyła spodenki w kratkę na szelkach, odparł. Dla mojej Malwinki, wyjaśniłam szybko. Bardzo lubię, kiedy mama szyje. Możemy wtedy rozmawiać. Szyjąc, mamusia powiedziała kiedyś: choć nie jeżdżę lokomotywami, i tak jestem szczęśliwa. Jak to? Zapytałam. Przecież nie jesteś maszynistką. Ależ jestem, szepnęła na ucho. Potem dodała, mrugając okiem. Jestem maszynistką, tak jak chciałam, gdy byłam w twoim wieku. Szyję na maszynie, na innej piszę, wyliczała z uśmiechem. Więc jestem maszynistką, prawda? Może tak, może nie, odparłam, ale nie bardzo wiedząc, co odpowiedzieć. Ja będę pisarką, podsumowałam rezolutnie. Pisanką? Zapytała zdziwiona. Musisz wiedzieć, tatku, że mamusia coraz gorzej słyszy. Od tego pisania na maszynie, prawdopodobnie. Czasem jakieś słowo trzeba jej 2 razy powtarzać, aby dobrze zrozumiała. Nie, mamusiu, powtórzyłam. Pisarką. To znaczy taką panią, co pisze książeczki dla dzieci, wyjaśniłam nerwowo. Na przykład jak tamtą o lokomotywie. O lokomotywie? Powtórzyła. Tak. O ile mi wiadomo, to ta pisarka była mężczyzną, Aniu, rzekła chichocząc. Nazywał się Julian Tuwim. Nie pamiętam, przyznałam trochę zawstydzona. Ale mnie to wcale nie przeszkadza, aby zostać pisarką, dodałam natychmiast, odwróciwszy uwagę od tego Juliana. Rozumiem, mamusia odparła już z poważną miną. Myślałam tylko, ciągnęła przyszywając guzik do szelek, że gdybyś jednak chciała być kiedyś pisanką zamiast pisarki, mogłabyś dzióbkiem rozbić skorupkę wokół siebie. I byłabyś wtedy małym, żółciutkim, cieplutkim kurczaczkiem. Zaśmiałam się i przytuliłam do mamusi. Dziewczynki chcą być, tatku, lekarkami albo nauczycielkami. Te odważniejsze chcą zostać stewardesami. Chcą latać samolotami z ludźmi, których jest za dużo, jak w moim brzuchu było kiedyś truskawek. Truskawek? Zapytał. Tak. Wtedy u babci na działce? Dopytywał dalej. Tak. A chłopcy? Och, chłopcy chcą być szeryfami, rzekłam z niesmakiem. Strażakami albo piłkarzami. Chcą grać o bardzo ważne nagrody na bardzo dużych boiskach. Tak ogromnych, że nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak wiele popcornu tam się je, popijając kolą. Piłka nożna i chłopcy są nudni. Choć jeśli będzie się ich słuchało wystarczająco długo, dodałam, to mogą się wydawać interesujący. Rozumiem, odparł po chwili zastanowienia. To dobrze. Ja chciałam zostać pisarką. I zostałam nią. Tyle, że wiesz, tatku, powiedziałam, mamusia miała chyba rację.
Powinnaś jednak zostać pisanką? Zapytał. Tak. Dlaczego? Dopytywał dalej. Przebiłabym wtedy skorupkę wokół siebie. A tak, Aniu, została ci ona do dziś.